Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, a dzisiaj mamy 18 luty 2025 rok, godzina 11:07. Słońce wkroczyło do znaku ryb i będzie do 20 marca 2025 roku do godziny 10:03. Co to oznacza? To oznacza, że nasze Słońce jest już w sektorze znaku ryby. Tam będzie się poruszać pomiędzy Dwadasamsami. Dwadasamsa pierwsza to ryby, a ostatnia oczywiście wodnik. Co to oznacza? Będę omawiał w trakcie tutaj moich filmików, które tutaj umieszczam na YouTubie, ale przede wszystkim tak wygląda nasz horoskop. Proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie całość, a nie fragment, tylko tak wygląda ustawienie planet i działanie ich, które w rzeczywistości właściwie tak powinniśmy zreferować, bo Słońce wkroczyło właśnie tam, gdzie jest Merkury, Saturn i Neptun, bo te trzy planety znajdują się w znaku ryby. Czyli łącznie ze Słońcem 4 bardzo silne, bo Słońce jest wyjątkowo silne, działania w tym czasie albo w tym okresie. I co to oznacza przede wszystkim dla nas? Jedna rzecz, którą trzeba bardzo mocno zaznaczyć, to to, że Mars znajduje się w Raku, a jest w trygonie właśnie do Saturna, co ułatwia w działaniu duchowym, bo możemy coś pomyśleć o czymś. Możemy to zrealizować w naszej duchowości i następnie zmaterializować, bo inaczej się nie da. Najpierw myślimy, a potem realizujemy. I to jest ten efekt planetarny, który dla nas jest tak szalenie istotny. W dodatku, patrząc się tutaj od pierwszej planety, czyli Merkurego, który jest układem przede wszystkim myśli i układu nerwowego naszego, to sprzyja ku świadomemu zorientowaniu się, jakimi jesteśmy postaciami. Saturn wymusza na nas właśnie tą duchowość, ale i także zorganizowanie siebie jako statecznego i rozumnego pojęcia realizacji swoich planów i też wytycznych na przyszłość, bo ten Mars decyduje o tym, w jakim kierunku będziemy podążać. Z kolei Neptun jest w pewnym sensie historią i też iluzją, ale także i pragnieniem naszej wyobraźni, którą sobie tworzymy, która nas prowadzi do sukcesu przede wszystkim, bo z kolei ten Mars tam jest. I to wszystko daje nam świadome rozwiązywanie problemów. W dodatku Jowisz jest w bliźniętach, który daje nam jeszcze siłę dwoistości swojego zaangażowania i też, co tu ukrywać, ale umiejętności popychania nas do przodu, bo jeżeli występuje jakiekolwiek działanie, to trzeba brać pod uwagę, że musimy skądś energię czerpać. A energię czerpiemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni do jakiegokolwiek wysiłku, bo inaczej po prostu leniuchujemy, czy
rozleniwiamy się do stanu właściwie nieważkości, albo by można było powiedzieć, dobrze mi jest. Nie jest tak w rzeczywistości. W rzeczywistości musimy ciężko pracować na to, co chcemy zdobyć, i te właśnie ryby nam pokazują to. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że musimy doczekać się aż do nowiu, i w tym nowiu wybuchnie cała historia naszych ryb. Teraz tylko wkroczyliśmy do znaku. Czy to osłabia? Nie osłabia. Możemy podjąć już jakiekolwiek działania, ale te działania zostawmy tej strefie psychicznej, czy tej duchowej, czy też tej spirytystycznej, czy jeszcze jakiejś innej, jaką sobie wymyślimy, a nie do realizacji. Realizację zostawmy na późniejszy efekt. W dodatku pamiętajmy o tym, że ryby zamykają tą całą historię zodiakalną. Czekamy właśnie na ten 18 luty, kiedy wkroczy nam znak barana i początku całego zodiaku. Teraz musimy się rozliczyć z tego świadomego działania, które zrobiliśmy przez ten rok, czy przez ten ostatnie lata, by przygotować się do następnego zodiakalnego marszu w 12 znakach. I uczyć się, a właściwie pojąć to, co mamy odrzucić, a co mamy przyjąć, i w związku z tym zbudować samego siebie, co jest najtrudniejszą rzeczą, ale jednocześnie najpiękniejszą, bo zodiak jest po to, żeby go wykorzystywać w sferze przede wszystkim naszej egzystencji, bo wtedy jest dużo łatwiej zrealizować wszystkie swoje plany, bo plany i realizacja jest najtrudniejszą rzeczą. Więc teraz właśnie świadomość nasza doprowadza do tego, że możemy pomału, jak lokomotywa, podjąć działania po to, żeby ona wreszcie ruszyła, a nie po to, żeby stała i rdzewiała. I tak samo nasze myśli mogą rdzewieć, i dlatego warto je nasmarować pozytywną energią i stworzyć odpowiednie warunki, aby za chwilę ruszyć pomału, jak ta tuwimowska lokomotywa, i patrząc się, pociągając za sobą swoje myśli, które są dla nas tak szalenie istotne, a jednocześnie pamiętajmy o jednej rzeczy, że jesteśmy tak zbudowani, jesteśmy dziećmi kosmosu i powinniśmy wykorzystywać wszystkie możliwości, by dojść do sukcesu. I oczywiście zapraszam na dalsze moje wypowiedzi tutaj na temat ryb i nie tylko znaków zodiaku i całej tej sytuacji, która nas zmusza do egzystencji, bo to jest najważniejsze, i umiejętności sprawdzenia siebie w konfrontacji z planetami, które mieszczą swoje miejsce w efemerydach, które są astronomią już dzisiaj, a nie astrologią, ale my użyczyliśmy astronomii, bo astrologia jest dużo starsza. I to na tyle. I zapraszam na dalsze historie, bo jeszcze raz zapraszałem, ale przede wszystkim duchowo nastawmy się na to, że zwyciężyliśmy i że zwyciężamy, bo tak nam nakazał kto? Bóg i z Bogiem. Do zobaczenia.